Witam Państwa serdecznie na moim kanale Natalia Samary, Zdrowie, Uroda i Fitoterapia. Dziś porozmawiamy o chrapaniu. Czy chrapanie może być niebezpieczne dla zdrowia? No niestety nie jest to problem tylko uciążliwy, nie dający spać zarówno osobie chrapiącej, jak i osobie, która śpi obok. Tylko jest to problem niebezpieczny dla zdrowia. I samo chrapanie to nie jest taki zwykły odruch, coś normalnego. Zawsze świadczy o tym, że powstały jakieś problemy w organizmie. I dzisiaj właśnie porozmawiamy, jakie to są problemy, dlaczego chrapanie się pojawia i jak można sobie z tym poradzić. A jeśli ktoś uważa, że jest to problem, któremu w ogóle nie warto poświęcać uwagi, to myślę, że powinien zapytać tej osoby, z którą mieszka, czy rzeczywiście to nie jest problem. No ale tak na poważnie, to jeżeli ktoś chrapie przez dłuższy czas, to może się rozwinąć bezdech senny. A bezdech senny prowadzi do niedotlenienia komórek serca i mózgu i może nawet zagrażać życiu. Czy wiecie Państwo, jak wiele osób chrapie? Statystyki mówią, że około 40% społeczeństwa chrapie. I zakłada się, że kolejne 20% po prostu o tym nie wiedzą. I kiedy była przeprowadzana ankieta, to w ankiecie 60% osób narzeka, że przeszkadza im chrapanie osoby bliskiej. A 40% osób powiedziało, że przeszkadza im własne chrapanie. Także zobaczcie, okazuje się, że to jest bardzo powszechny problem i warto wiedzieć, jak można sobie z nim poradzić. Skąd w ogóle te dziwne dźwięki powstają? A powstają na skutek zwężenia dróg oddechowych oraz wibracji różnych tkanek miękkich, podniebienia lub krtani i może powstawać w procesie zarówno wdychania, jak i wydychania powietrza. I przyczyn chrapania jest ogromna ilość. Dlatego, żeby łatwiej było zorientować się, co powodem może być na przykład u Państwa lub u kogoś z bliskich, to ja ich tak pogrupowałam, te przyczyny, na kilka grup. Także bardziej grupami, a nie pojedynczymi przyczynami będziemy mówić. I pierwsza grupa to są wady anatomiczne, które mogą być albo wrodzone, zwężone drogi oddechowe, albo na skutek jakichś urazów, na przykład skrzywiona przegroda nosowa. I jeżeli u kogoś ten problem występuje, to niestety żaden inny sposób oprócz zabiegu operacyjnego tu nie pomoże. No bo jeżeli coś jest skrzywione, to trzeba po prostu to wyprostować. Natomiast są inne przyczyny, na przykład rozrost tkanek miękkich. To może występować u małych dzieci, jeżeli jest powiększony trzeci migdał. Małe dzieciaczki też potrafią dość głośno chrapać, chociaż trzeci migdał może być też powiększony u osób dorosłych. Ale zwykłe te nasze migdałki podniebne też mogą być powiększone i też mogą przeszkadzać w prawidłowym przepływie powietrza, też mogą wywoływać właśnie takie chrapanie, takie dziwne, głośne i nieprzyjemne dźwięki. I w przypadku takich rozrośniętych tkanek, jak właśnie migdałki albo jeszcze polipy na śluzówce nosa, polipy w zatokach, to tu akurat niekoniecznie od razu zabieg operacyjny, bo są różne naturalne metody, którymi najpierw trzeba spróbować sobie rozwiązać ten problem. Usunąć stan zapalny, odbudować florę bakteryjną na śluzówkach i poradzić sobie z tym problemem. Pamiętacie Państwo, jest taki film u mnie na kanale o polipach w nosie i tam dawałam kilka sposobów, między innymi pewien spray do nosa i ostatnio nawet klient, który miał polipy, chwalił się, jakie świetne rezultaty te wszystkie zabiegi, między innymi ten spray, okazały na jego organizm. Także jeżeli problem Was ten dotyczy, koniecznie zobaczcie to nagranie. I jeszcze cała grupa przyczyn. To są przyczyny, które powodują obrzęki na śluzówce, kiedy nie ma rozrośniętej tkanki. I te obrzęki, one mogą być owszem też stałe, ale mogą być na jakąś chwilę, mogą się pojawiać, na przykład przy reakcjach alergicznych. Ogólnie, jeżeli ktoś jest alergikiem, to wie, że ma przekrwione, obrzęknięte śluzówki, ciężko mu się oddycha nosem, no i oczywiście jak ciężko się oddycha, no to człowiek będzie chrapał. Ale takie obrzęki mogą się pojawiać przy różnego rodzaju stanach zapalnych, też
właśnie przy zapaleniu zatok. Mogą się też pojawiać obrzęki przy problemach w narządach wewnętrznych, na przykład choroby wątroby, obciążona wątroba albo zastój żółci w pęcherzyku żółciowym powodują obrzęk podniebienia miękkiego. I my mamy, jak zaglądniemy sobie do gardła, do buzi, to widzimy tam taki języczek mały. I to jest to podniebienie, które kiedy jest takie nabrzmiałe, obrzęknięte, to też powstają różnego rodzaju drgania w momencie, kiedy przechodzi przez nie powietrze. I tu, jeżeli chodzi o problemy naszych narządów wewnętrznych, to żeby usunąć chrapanie, to trzeba sobie z tymi problemami najpierw poradzić. Dokładnie takie same obrzęki na podniebieniu na przykład pojawiają się u osób, które mają insulinooporność. Także skupiamy się wtedy na swoich dolegliwościach, a nie na samym chrapaniu, bo chrapanie to będzie tylko objawem, tylko rezultatem tych problemów zdrowotnych. I niezależnie od tego, jaka jest przyczyna tych obrzęków, zawsze konieczne jest wietrzenie pomieszczenia. Zwykle o tym wiedzą alergicy, że muszą spać w wywietrzonym mocno pomieszczeniu, wtedy im się łatwiej oddychać. Ale tak naprawdę to dotyczy każdego obrzęku. I trzeba pamiętać, żeby pomieszczenie było wietrzone jak najczęściej. Bardzo dobrze też się sprawdzają takie urządzenia do jonizowania powietrza. My niestety bardzo dużo czasu spędzamy w domach, bardzo dużo czasu też spędzamy przy urządzeniach elektronicznych. Telewizor, komputer, komórka, to wszystko też przeszkadza dla funkcjonowania naszego organizmu. I tu jonizacja powietrza, wietrzenie, stosowanie olejków aromaterapeutycznych bardzo, bardzo pomaga, żeby udrożnić te drogi nasze oddechowe, żeby te obrzęki albo zniwelować całkowicie, albo przynajmniej zmniejszyć. Przyczyną chrapania mogą być też po prostu zwiotczałe tkanki podniebienia, takie zbyt mocne ich rozluźnienie, które następuje z dwóch powodów najczęściej. Pierwszy to jest picie alkoholu i wtedy to rozluźnienie następuje. Wiele osób obserwuje, że albo chrapie tylko i wyłącznie po spożyciu alkoholu, albo na przykład po spożyciu alkoholu chrapie znacznie mocniej. Także tu trzeba uważać, przeanalizować i wiedzieć, co można wyeliminować. Albo tak samo drugi powód to jest spożywanie zbyt mocno takich wyciszających środków, uspokajających. Teraz niestety bardzo dużo osób siedzi na środkach wyciszających, bo jest zbyt dużo stresu. Ale pamiętajcie, że takie mocne rozluźnienie przez środki farmakologiczne może być powodem chrapania. Jeszcze papierosy. Może same w sobie nie wywołują chrapania, ale eksperci mówią, że na pewno to chrapanie nasilają. I kolejny powód chrapania to jest nadwaga. Bo tkanka tłuszczowa to też jest ucisk w okolicy szyi, też zwężone drogi oddechowe. I jeden z aspektów, na które powinny zwrócić uwagę osoby chrapiące, to jest dieta, szczególnie co jedzą przed snem. Żeby wieczorem nie spożywać produktów mlecznych oraz ogólnie takich produktów, które powodują tworzenie się śluzu i zagęszczenie płynów w naszym organizmie. To są takie produkty wychładzające. Bardziej się sprawdzą produkty rozgrzewające. To może być zwykła woda lub herbata z dodatkiem rozgrzewających przypraw. Imbir lub cynamon lub inne, które lubicie. I są też osoby, które na przykład chrapią tylko leżąc na plecach. Jeżeli rzeczywiście taki jest problem, to trzeba się nauczyć spać na boku. Są różne metody, może słyszeliście, że zrobić sobie wszyć jakąś kieszonkę na piżamie, naszyć i włożyć tam piłeczkę małą, żeby niewygodnie było położyć się na plecy. Ale też jest bardzo dobra metoda. To są takie poduszki specjalne, poduszki dla kobiet ciężarnych. Dziewczyny na pewno będą wiedziały, o co chodzi. To jest taka poduszka, która pomaga utrzymać pozycję na boku i to będzie bardzo wygodnie spać na boku. Także warto taką poduszkę dla osób, dla kobiet ciężarnych po prostu wypróbować. Natomiast to, co powiedziałam na początku, po dłuższym czasie, kiedy człowiek długo chrapie, to podniebienie staje się właśnie bardziej obrzęknięte, bardziej rozrośnięte
i może wystąpić bezdech senny. Specjaliści to kwalifikują w ten sposób, że jeżeli człowiek nie oddycha dłużej niż 10 sekund, no to ten bezdech już można zdiagnozować. Samemu oczywiście to trudno zrobić, dlatego trzeba się udać do specjalisty. I jeżeli już takie bezdechy się pojawiają, to trzeba wiedzieć, że to może być owszem bardzo niebezpieczne, bo można się udusić, chociaż jasna sprawa, że to się zdarza bardzo rzadko, bo w momencie, kiedy całkowicie jest przyblokowane drogi oddechowe, pewne mechanizmy obronne w naszym organizmie się włączają i człowiek łapie oczywiście ten oddech albo nawet się budzi, natomiast sam fakt 10 sekund bez oddychania, 10 sekund tlen nie dostaje się do komórek serca, do komórek mózgu. Ogólnie mózg niedotleniony, a to znaczy, że wiele poważnych dolegliwości. I wtedy koniecznie, oprócz tego, co już wymieniliśmy, że trzeba usunąć przyczynę, trzeba przeanalizować, znaleźć tą przyczynę, natomiast są jeszcze inne sposoby, które mogą pomóc przy chrapaniu. Są na przykład specjalne opaski, które można też kupić, one są dostępne i wypróbować. Może akurat w tym przypadku u Was, u Waszych bliskich ona się sprawdzi. Są też aparaty dentystyczne, które pomagają w ten sposób ustawić szczękę i też ułatwiają proces oddychania. Oczywiście, jeżeli problem jest poważniejszy, to są takie zabiegi wszczepiania pewnych elementów jakby usztywnienia tego podniebienia, to już jest zabieg chirurgiczny, chociaż na ile tak mi się kojarzy, że to zabieg jest taki nawet przy znieczuleniu miejscowym się wykonuje. Są też nowoczesne metody, takie jak na przykład radiochirurgia przy pomocy fal radiowych. Także kochani, jeżeli albo Wy, albo ktoś z Waszych bliskich jest w tych 40% osób, które chrapią, albo może w tych 20%, które chrapią i jeszcze o tym nie wiedzą, to mam nadzieję, że te wskazówki będą dla Was pomocne. A ja bardzo dziękuję za uwagę i zapraszam do subskrypcji kanału i oglądania kolejnych wideo na moim kanale. Do zobaczenia. Z Wami była Natalia Samarec. Życzę dużo zdrowia i przespanych nocy.